w dzisiejszym odcinku. Nie mam serca, żeby tak panią oszpecić. Musisz wychodzić do ludzi, musisz się zacząć z nimi spotykać. Nie prostujesz chyba tego. Ja za wszystko zapłaciłem. Co ty powiedziałaś? To, co słyszałaś! Wandale jedne, cholerna zaraza. Szkoda gadać, to już trzeci raz. Kamerkę trzeba by zainstalować. Widać coś? Też jestem w szoku. Potrzebuję pożyczyć kasę. Co ty sobie ubzdurałeś, człowieku? W niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony, Elżbieta i Jolanta, właśnie otworzyły swój biznes. Salon urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. No to dobrze, to na 14 zapisuję. Fajnie. Dziękuję, do zobaczenia. A dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Ile kosztuje u was ścięcie włosów? No tak do 100 złotych. Zależy, co ustalimy. Mogę zobaczyć włosy? Piękne włosy. Wie pani co, ja akurat teraz mam chwilę, także możemy się zająć teraz panią, albo na przykład umówię panią na inny termin. Wolałabym teraz. Jakie piękne. Rozumiem, że tylko końcówki ścinamy, bo to szkoda takich włosów. Nie, wszystkie. Najlepiej na zapałkę. Nie, no chyba pani nie mówi poważnie. Takie piękne włosy, tak na zupełnie krótko. Nie mogłam w to uwierzyć. Nie szkoda pani ściąć takich włosów? Nie, po prostu muszę je obciąć. Wie pani co, ja panią przepraszam, ale ja tego nie zrobię. Ja nie mam serca, żeby tak panią oszpecić. Rozumiem. Pójdę w takim razie gdzie indziej. Nie, momencik. Wie pani co, zróbmy tak, że zapiszę panią na przykład na pojutrze, na 11. Jeżeli do tego czasu się pani nie rozmyśli, to umówmy się, że wezmę od pani połowę stawki. Niech będzie. Ale pod jednym warunkiem. Słyszałam, że takie włosy się skupuje. Zajmie się pani sprzedażą? Że na perukę. Wie pani co, ma takie piękne ma pani włosy, że myślę, że bez problemu. Ale to dlatego chce pani je ściąć? Chce pani na perukę sprzedać? Skądże znowu? Nie interesują mnie pieniądze. Kwotę ze sprzedaży proszę przekazać na miejscowy dom dziecka. Może tak być? No dobrze, jeśli pani się zdecyduje, to tak. Mogę imię i numer telefonu? Joanna. 605. Obciąć takie włosy to zbrodnia. Cieszę się, że pani Jola próbowała zniechęcić do tego klientkę. Co jeszcze? No i co pan najlepszego narobił? No ledwo panią tutaj stuknąłem, no. Zresztą dlaczego pani nie ruszała? Aśka? Paweł? Co ty tutaj robisz? No, dopiero przyjechałem. Wiesz, i widzisz, już zdążyłem rozrabiać. Ale że ty tutaj, no normalnie nie do wiary. No a gdzie miałabym być? To ty wyjechałeś. Ja wciąż na starych śmieciach. Kiedy my się ostatni raz widzieliśmy? Na balu maturalnym, tak? To już ze 12 lat. Aż tyle? No nieźle. I co, i po tych wszystkich latach postanowiłeś wrócić, żeby rozbić mi samochód? Nie no, przepraszam cię, naprawdę, wiesz, głupio mi jest. Kurczę, nie wiem, musiałem się zagapić czy coś. Nie no, co ty, żartuję. To raczej moja wina. Powinnam była ruszyć od razu. Dobra, daj spokój z tym. Zaraz to załatwimy. W ogóle, jak ty wspaniale wyglądasz, jak wspaniale cię widzieć. Nic się nie zmieniłaś, jesteś tak piękna jak zawsze. Ja Daj się nie dziwię, że spokój. się tak w tobie szaleńczo kochałem. Kto by to pamiętał?
Wiesz co, zejdźmy gdzieś na bok, nie stoimy tak na ulicy. Wiesz co, tam kawałek jest taka fajna kawiarnia. Może zajedziemy na spokojnie, spiszemy wszystkie oświadczenia, nie obgadamy stare czasy. Dobrze, to ja podjadę swoim autem, wiem, gdzie to jest, trafię. Dobra, to widzimy się na miejscu, tylko uważaj na piratów drogowych, wiesz, mogą być niebezpieczni. Oj, Paweł, ty nic się nie zmieniłeś. Dzięki Joli, która od samego rana jest w salonie, Ela pozwoliła sobie dzisiaj dłużej zostać w domu. Mamo, nalejesz mi kawy? Muszę się obudzić. A magiczne słowo? Abracadabra. Przepraszam. A co, już 11? Dlaczego ty nie jesteś jeszcze w pracy? Wiesz, klientka trochę później przychodzi i... Ale w zasadzie dlaczego ja się przed tobą tłumaczę? Co ty tutaj robisz? Dlaczego nie jesteś na zajęciach? Tak wyszło. Ale co wyszło? To wyszło to jakiś towar w spożywczaku, że wyszło? O co chodzi? O Jezu, miałam ci powiedzieć. No zrezygnowałam i już, no. Słucham? Studium fryzjerskie nie jest dla mnie. Bo? Bo nie mam do tego drygu. Próbowałam, ale mnie to nie kręci. Poza tym nie mam zamiaru do końca życia kisić się w salonie. A, to ty może zostań królową angielską. Będziesz sobie do końca życia żyła na koszt podatników. Może to jest dobra opcja dla ciebie. Musisz być taka, Jaka? a taka. A wiesz, dlaczego taka jestem? Bo się o ciebie martwię. Bo będziesz całe życie żyła na cudzym utrzymaniu, tak? Bo ty nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, tak? Ja wiem, co mam ze sobą zrobić. Tylko potrzebuję trochę więcej czasu. A ty możesz przestać organizować mi moje życie na siłę? Zajmij się swoim. Tak, chciałabym bardzo. Ale niestety jest taki jeden mały problem. Mały problem. Moja dorosła córka na moim utrzymaniu. Taki szczegół. I właśnie dlatego nie potrafisz ze mną rozmawiać. Skoro ja jestem dla was takim ciężarem, okej, ja się wyprowadzę, proszę bardzo. Przynajmniej nie będę musiała słuchać twoich wiecznych pretensji. Kurde! Mama przesadziła. Nie musi mi ciągle wypominać, że żyje na ich koszt. Od kilku tygodni na pobliskim osiedlu dochodzi do chuligańskich zniszczeń samochodów. Pan Mieczysław już 2 razy padł ofiarą wandalii. No dzień dobry, sąsiedzie. Dla kogo dobry, dla tego dobry. Cholera znowu, no lusterko, bok, opony przebite. No, dranie jedne, no ale w końcu dorwę ich to z skóry, z żywcem zedrę, no. Mi w zeszłym tygodniu opony przebili, a Kwiatkowskiej z sąsiedniej bramy światła zniszczyli wszystkie, i z przodu, i z tyłu. Panie, że na takich prawa nie ma. Szkoda gadać, to już 3. raz, co ja teraz zrobię? I co im z tego przychodzi? Ach, nudzą się, wypiją sobie po piwku i później się wyżywają. Wandale jedne, cholerna zaraza. Żeby jeszcze było wiadomo, kto to. Policja ma nas w nosie, nic tylko stać tu i pilnować dzień i noc. Ale jak ja to zrobię? A, zobaczy pan, jeszcze im się kiedyś noga powinie. A na razie może numer do mechanika dam. Tu przy osiedlu ma warsztat. Tanio zrobi, przynajmniej tyle. Do Ernesta. Ja go znam, to mój kolega ze szkoły. Jeżdżę do niego od lat, bo inaczej to bym z torbami poszedł. No sama pani widzi. No, ten to przynajmniej nie naciąga jak inne warsztaty. A jeszcze jak kolega, to już w ogóle. No nic, idę. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Joanna i Paweł omówili już sprawy związane ze stłuczką. Oboje wspominają wspólne szkolne czasy. A ty? Dlaczego tu w ogóle wróciłeś? Tyle lat nic o tobie nie słyszałam. No to długa historia. Prowadziłem firmę budowlaną i powinęła mi się noga. Dziękuję bardzo. Żona nie potrafiła zaakceptować życia na trochę gorszym poziomie. Zabrała syna i wyjechała za granicę. Zacząć nowe życie już beze mnie. Jest mi naprawdę bardzo przykro. Było, minęło.
Przyjechałem teraz do rodziców. Trochę się zastanowić nad tym wszystkim. Pomyśleć, co dalej. To musi być ci teraz ciężko. Nie, no nie jest tak źle. Mam przed sobą nowy start. To wie, co przyniesie nowy dzień. A w zasadzie to powinienem podać cię do sądu. Mnie? Jak to? No, za nieudane małżeństwo. Gdybyś mnie wtedy chciała, nie poznałbym Magdy. Nie musiałbym się z nią teraz rozwodzić. No i nie miałbym podwójnie złamanego serca. Dawne dzieje, Paweł. Byliśmy wtedy takimi dzieciakami. No, to prawda, byliśmy tacy młodzi i głupi. Szalone czasy. No ale dobra, dość o mnie. Powiedz lepiej, co u ciebie. Mąż, dzieci? Masz rodzinę? Nie, nie do końca. Wiesz co, Paweł, zrobiło się już późno. Muszę lecieć. Ale poczekaj, no nie ruszyłaś nawet deseru. Tak, ale jest już naprawdę późno. Dobrze było cię znowu spotkać. Wyślij mi wiadomość w sprawie tego ubezpieczenia. Muszę lecieć. Pa. Asiu, no ale poczekaj, no zobaczymy się jeszcze? To będzie trudne, bo wyjeżdżam na dłużej. Lecę. Cześć. Nie, no Asiu, poczekaj, no co ja takiego powiedziałem? Jeszcze tego samego dnia pan Mieczysław przywiózł swój zniszczony samochód do zaprzyjaźnionego mechanika. No nieźle ci go potłukli. Chyba jeszcze gorzej niż poprzednio. Szczeniaki. Już ja bym ich poczęstował. Wiesz, najgorsze w tym wszystkim jest to, że nadal nikt nic nie wie. Jak widzisz, lawetę musiałem wziąć, żeby tu do ciebie przyjechał, bo nawet opony poprzecinali. Te szczawiki przecież nie mogą być takie sprytne. Bezczelne gnoje, że we własne gniazdo bruździć. Ach, ta młodzież. O. Dzień dobry, można chwilę? Teraz? A nie możesz kiedy indziej przyjść? Nie bardzo, za kilo zaraz jadę w góry. Potrzeba jest. Psia mać, właś, dobra. Mieciu, no, pogadałbym, ale muszę lecieć, wiesz. Robota czeka. Co to za moda teraz? Do mechanika, piechotą? Daj spokój. No leć już, pewnie Ludka z kolacją czeka. Cześć, Ernest. Na razie. Cześć, córeńko. Mamo, tyle razy cię prosiłam, żebyś dzwoniła, kiedy jestem w domu, zamiast od razu używać kluczy. To już nie mogę wejść do domu własnej córki? Zrobię nam coś do picia. Jest piątek. Powinnaś gdzieś wyjść, coś porobić, spotkać się z kimś. Mamo, chyba ja wiem lepiej, jak mam spędzać piątkowy wieczór. Na bar z nagietka czy żeńszeń? Żeńszeń nie, bo mi zaraz ciśnienie skoczy. No ja nie wiem, czy ty wiesz, co jest dla ciebie takie dobre. No, ty na pewno wiesz lepiej. Córeńko, ja chcę tylko, żebyś była szczęśliwa. On już nie wróci. Nie żyje. Pogódź się z tym. Mamo, to nie jest twoja sprawa. Asiu, ja chcę ci tylko pomóc. Tak dalej żyć nie można. Musisz wychodzić do ludzi, musisz się zacząć z nimi spotykać. Ciągle to powtarzasz. Bo mam rację. Słuchaj, rozmawiałam z koleżanką z pracy. Ona ma syna w twoim wieku. Taki miły, przystojny człowiek. Może wyszlibyście gdzieś razem. Przynajmniej po tych swoich czarnych myśli byś się pozbyła. Zwariowałaś? Mam się umówić z facetem, którego w ogóle nie znam? No to go poznasz. Wiesz, jaki z niego przystojniak? Miałabym śliczne wnuki. Nie, dziękuję. Pozwól, że sama będę sobie wybierać towarzystwo. Niepotrzebnie wtrącasz się w moje życie. Jak się mam nie wtrącać w twoje życie, skoro ty się chcesz tak strasznie oszpecić? Co takiego? O czym ty mówisz? Spotkałam znajomą. Pani Czesia, pamiętasz? Była dzisiaj u fryzjera. Ty jej nie poznałaś, ale ona ciebie tak. No i co z tego? Jeszcze się pytasz? Co ci strzeliło do głowy, żeby ściąć tak piękne, długie włosy? Mamo, to nie jest twoja sprawa. Nie moja? A czyja? Inne kobiety w twoim wieku mają już mężów, dzieci, a ty? Czy my musimy się znowu kłócić, mamo? Dlaczego tak bardzo interesujesz się moim życiem? Bo już nie mogę patrzeć, jak się pogrzebałaś niemal żywcem po śmierci Marka. Musisz się z tego otrząsnąć i zacząć normalnie żyć.
Nie będę tego dłużej słuchać. Może pan tak pochylić głowę? O, tak właśnie, w tę stronę? Nie śmiałbym się sprzeciwić. Trzyma pani w ręce ostre narzędzie. O, jaki posłuszny mężczyzna i jeszcze dowcipny, no prawdziwy skarb. No, lubię takich. Ale ty też masz dobry humor. A ja wiem dlaczego. Po 16:00 Jowisz jest w nowym tranzycie i to stąd ten dobry humorek, co? Chodź na chwilkę, chodź. Pan wybaczy takie damskie ploteczki. Tak. Jola i te jej wymysły. Wiesz co, to nie jest sprawka Jowisza, tylko Dariusza Wittera. Wittera? Tak, no wiesz, pomyślałam sobie, że nie mogę nie wykorzystać takiej znajomości i zadzwoniłam do niego w sprawie Mireli. Ale co w sprawie Mirelki? On idzie na bal, taki VIP-owski i załatwiłam jej tam pracę w charakterze hostessy. Zarobi sobie, pozna kogoś dobrze, nie? Super, no nie będzie siedzieć w domu. Ale to jeszcze nic. Załatwiłam też jej lekcję aktorstwa u Dariusza Wittera. No dobra, ale ona tego chce? Ona tego bardzo chce, ale bardzo. Ona to kocha. Tu pochylimy tak głowę. O, tak. Super, że Mirelka będzie miała lekcję z Witterem, ale niedobrze, że Ela ją tak ciśnie. Niech dziewczyna sama podejmuje życiowe decyzje. Następnego dnia Ela namówiła córkę na wizytę w salonie. Chce, aby Mirella wypadła jak najlepiej w roli hostessy na balu. To ja zapisuję i na hybrydy. Dobrze, to do zobaczenia. Ała, mamo, uważaj, daj mi tą szczotkę. A co daj szczotkę? Siedź spokojnie, niewdzięcznico. Czemu od razu niewdzięcznico? No bo marudzisz i marudzisz. Wiesz, jaka jestem zajęta? Od rana do nocy. Ciesz się, że znalazłam czas. I że nie pójdziesz na ten bal VIP-ów jak jakiś, wiesz, rozczochraniec. O. Coś bym wymyśliła. No, na pewno. Oj, Mirelka, ja to bym była totalnie podekscytowana. Zawsze chciałam zostać gwiazdą estrady albo kina. Sama nie wiem. Zobaczymy w ogóle, co z tego będzie. Więcej z tym zachodu, niż to wszystko jest warte. Ale mama się uparła. No mama się uparła. Widzisz, niewdzięcznica? Ja panią teraz zaproszę na kanapę i za 20 minut będziemy zmywać. Nie ruszaj się, bo będzie krzywo, tak? Obetnę ci krzywo końcówki, no. Dzień dobry. Pani na manikir czy na fryzurę, bo zapomniałam? Ani jedno, ani drugie. Ja mam pewną sprawę. Słucham. Wczoraj była tutaj moja córka. Takie długie, brązowe, piękne włosy. Chcę je ściąć, ale nie można do tego dopuścić. No ale my nie możemy nic zrobić. Co to znaczy? Że my nie Mamo, możemy... mogę szklankę wody? Tak, przynieś, kochanie, bo teraz, wiesz, z panią... Słucham? Pani mnie źle zrozumiała. Ja zapłacę. Chodzi mi tylko o to, żeby jak ona tu przyjdzie, żeby któraś z pań do mnie zadzwoniła w tym czasie. Ale my nie możemy tego zrobić. Pani córka jest dorosła, my nie możemy jej kontrolować. Oj, kto to mówi? Cicho, nie przy klientkach, tak? Niestety musimy pani odmówić. Szkoda, bo liczyłam na więcej zrozumienia. Do widzenia. Do widzenia. Prośba matki tej dziewczyny była chyba jeszcze bardziej dziwaczna niż sam pomysł klientki, żeby ściąć włosy. No ale niestety musiałam odmówić. Pan Mieczysław odebrał już samochód z warsztatu. Wieczorem, chcąc pomóc żonie, wybiera się z nią na zakupy. Miciu, ten twój kolega, zobacz, słabo tą robotę wykonał. Popatrz, lusterko złamane. No masz się los, jeszcze rano wszystko było w porządku. I zderzak skasowali. Nie no, Ludmiła, ja się poddaję. Ja zwariuję za chwilę. Nie denerwuj się, no trudno, no trzeba to naprawić. Pojedziesz do Ernesta, może szybko się z tym upora. Nie, do Ernesta nie pojadę, pojadę do innego warsztatu. A czemu nie? Wiesz, ostatnio jak u niego byłem, dawał szczeniakowi jakiś pakunek, a on mu za to zapłacił. A jeśli to były narkotyki, O Matko Boska. to nie moja sprawa. Nie chcę się w to mieszać, nie wiem, co z tym zrobić. Iść na policję, ale to przecież mój kumpel. Trzymaj się od tej sprawy z daleka. Jasne. Tego samego dnia Mirella ma pierwszą lekcję aktorstwa z Darkiem Witterem. Dobrze, to teraz spróbujemy coś aktorskiego. O, na przykład... Przestrasz mnie. Ale jak? No nie wiem, no. Wymyśl coś. No, dajesz. Mamę.
Ale się przestraszyłem. Jakbym był 2-latkiem, to bym na pewno umarł ze strachu. Nowi termin nie ułatwia. Musisz się bardziej postarać. Jeszcze raz stamtąd. Muszę się bać. Jesteś koszmarnym aktorem i nikogo nie obchodzisz. Lepiej. Lepiej. A teraz spróbuj to powiedzieć tragicznie. Z łkaniem w głosie, tak? Jesteś koszmarnym aktorem, nikogo nie obchodzisz. Tak? Ale ja nie prosiłem, żebyś się śmiała, tylko żebyś to powiedziała tragicznie, no? Proszę, spróbuj. No dobra. No. Jesteś koszmarnym aktorem i nikogo nie obchodzisz. Nie, ja nie dam rady, nie. No dobra. Spróbujemy jeszcze raz, ale weź głęboki oddech. No. I jeszcze raz. Ładnie, bardzo naturalnie. Tylko to jest coś zupełnie innego. Zagrałaś coś zupełnie innego. Przepraszam, nie najlepiej się czuję. Czy możemy skończyć już na dziś? Rozumiem, ale na ten bankiet pójdziesz, bo ja cię już tam poleciłem. Tak, jasne, pójdę. Tylko... Ja się kompletnie do tego nie nadaję. Mama niepotrzebnie chce zrobić ze mnie aktorkę. To raczej nie dla mnie. No co tam znowu, mamo? Dopiero wróciłam z pracy, jestem zmęczona. Jeszcze samochód mi się zepsuł, muszę go oddać do mechanika. Jak to zasłabłaś? Jaki zawał? Mamo, gdzie ty jesteś? Poczekaj, zaraz tam będę i już biorę taksówkę. Cholera, gdzie mam te klucze do domu? Pan Mieczysław, chcąc naprawić samochód u innego mechanika, zasięgnął informacji u znajomych, którzy polecili mu warsztat Majewski i Wrzosek. Wie pan, jakieś wandali mamy na osiedlu, wszystkim auta kasują, a na mnie już dosłownie parol zagieri. Skaranie boskie. Ja zawołam wspólnika, bo on się na tym lepiej zna. Rysiek? Co jest? Pozwól, proszę. Słuchaj, to już było chyba, nie? Klepane. No tak. 3 razy prostowana blacha. Kto panu to robił? Niech przynajmniej odda za poprawki, bo to straszna fuszerka. To wie pan, to po znajomości jak najtaniej. Rozumie pan. Tanio, nie tanio, ale naprawdę, powiem panu, można było lepiej. No dobra, to co robimy? No tak, żeby jeździć się na razie dało. Lakier jak uzbieram, to potem. Tylko może jak te opryszki odpuszczą w końcu, bo szkoda waszej roboty. Kamerkę trzeba by zainstalować, taką, co filmuje na zewnątrz. To nie jest takie drogie. A my akurat chyba mamy na magazynie jeszcze parę sztuk, to chętnie panu sprzedamy. A wie pan, że to dobry pomysł, że ja na to wcześniej nie wpadłem? Może coś się nagra i... No bo tak to rzeczywiście, szkoda roboty. To ja już się na panów zdaję. Będę wdzięczny. Kiedy mogę się zgłosić? No, umówimy się, no tutaj cały tył jest do wymiany, ale akurat klapę mam i to idealnie pod kolor. Założy się, będzie lepiej. Okej. Na chwilę, przepraszam. Okej. Potrzebuję pożyczyć kasę na szybko. Ja też, jak będziesz miał, daj mi znać. Proszę cię, nie wygłupiaj się, no to poważna sprawa. Na co? No nie mogę powiedzieć na co, ale oddam wszystko co do grosza. Sebastian, jak mi nie powiesz na co, to ci nie dam. A poza tym i tak nie mam przy sobie gotówki. Sebuś, czekaj, no a ile potrzebujesz? No tak 350. Ile? Na co? 350. Już mówiłem, że nie mogę powiedzieć na co. Na co było tyle kasy? Pożyczy wujek, proszę. Od razu oddam, jak dostanę przelew za telefon. Ale jaki znowu telefon? No stary telefon, ten, który mi oddałeś, sprzedaję kumplowi. Czekaj, no.
Otrzymaj. Dzięki, wujek. Nie wydaj na głupoty. Dzięki. Co jest? No ktoś ci kazał dać? A, żal mi się go zrobiło. Torpedujesz mi ojcostwo. A, to. A jeśli na narkotyki potrzebował? Widziałem u mojego kolegi potomnego chłopaka, dlatego już u niego samochodu nie chcę naprawiać, bo pewnie prochami handluje. Dzięki, no to pan mnie pocieszył. Z Ryśkiem rzadko kłóciliśmy się o robotę, ale co do wychowania dzieci mieliśmy odmienne zdanie. No i do tego jeszcze ten klient, no, nie pocieszył mnie. Wyjątkowy pechowiec, ale może miał rację. No, na co Sebastianowi była ta forsa? Halo? No cześć, słuchaj, mam te 300 tak jak się umawialiśmy. No co ty za kogo tu nie masz? Oczywiście, że kupiłem kwiaty. Tak, zaraz będziesz miał kasę. Mam nadzieję tylko, że ten pierścionek nie jest kradziony. Mówisz, że po babci? No dobra, ufam ci. W takim razie zaraz się widzimy. No, na razie, ja już jadę. Joanna jak najszybciej dojechała do kawiarni, w której przebywała jej matka. Moja matka, Żulczyk Teresa, dzwoniła, że ma zawał. Mówiła, że jest tutaj. Żulczyk, coś mi to mówi. A, tak, ta pani rezerwowała stolik u nas na dzisiaj. Gdzie ona teraz jest? Była już karetka? Karetka? Jaka karetka? Ja z nią tylko przez telefon rozmawiałam. Najlepiej może, jak ten pan wszystko wyjaśni. Dobry wieczór, Fabian Tkacki. Miło mi panią wreszcie poznać. Trochę spiskowaliśmy z pani matką, ale mam nadzieję, że się pani nie obrazi. Jak to spiskowaliśmy? Gdzie jest mama? Mama jest w domu, wszystko w porządku. Nic z tego nie rozumiem. Kim pan w ogóle jest? Może porozmawiamy przy kolacji. Mam nadzieję, że lubi pani białe wino. To odwiozę panią do domu. Ale ja pana w ogóle nie znam. Nie zamierzam z panem nigdzie iść, już na pewno wsiadać do pańskiego samochodu. Proszę nie psuć tego. Pani matka na pewno by tego nie chciała. To proszę ją zaprosić na romantyczną kolację, bo widzę, że doskonale się rozumiecie. Do widzenia. Chwila. Nie postujesz chyba tego. Ja za wszystko zapłaciłem. Ej, kolego, pani nie chce z tobą. Asiu, poczekaj. Paweł dogonił Joannę i zaproponował jej odwiezienie do domu. Nie musiałeś odprowadzać mnie aż do samej kuchni. Tak, wiem, ale chciałem się upewnić, że jesteś bezpieczna, zdrowa i wszystko jest dobrze. Słuchaj, nie pytam o zaproszenie na herbatę, bo pewnie chcesz być teraz sama. Dzięki, że mnie odwiozłeś. Co za typek. To wszystko wina mojej matki. Ubzdurała sobie, że mi kogoś znajdzie. Czyli jednak singielka. Nie chcę rozmawiać na ten temat. Mówiłeś po drodze, że często bywasz w tej kawiarni. Tak, to fajna knajpka, czasem wpadnę tam trochę popracować. O, chyba masz gościa. Tak, właśnie dlatego nie zapraszałam cię do domu. Kurczę, przepraszam, tak ci chciałem się trochę, a myślałem, że po prostu nie masz ochoty ze mną rozmawiać. Nie, naprawdę byłam umówiona. Mówiłam ci o tym w drodze. Słuchaj, Asia, spotkamy się jeszcze? Tylko zwykłe spotkanie. Dobrze, jutro o 11 mam fryzjera. Salon Bella Ella. O 12 powinnam być już wolna. Dobra, to już ci nie zawracam głowy. No, to do zobaczenia. Do zobaczenia. O, dzień dobry. Szczęść Boże. Darek Witter, nie chcąc zostawić Mirelli samej, został dłużej u Wrzosków. O, cześć Darku. Jeszcze Cześć. jesteś? No, wiesz, tak jakoś wyszło. Mirella źle się poczuła i zostałem trochę dłużej. A, no to zajrzę do niej później. A powiedz, no co tam? Będzie coś z niej? Będzie jakąś aktorką, artystką? Wiesz co, nie wiem, czy ona tak bardzo tego chce. Boże, ona sama nie wie, czego chce. Boże, ja już nie wiem, co ja mam zrobić. No może ty mi powiesz, no. Co ja mam z nią zrobić? Jeżeli ci na tym zależy, ja mogę z nią jeszcze popracować, ale ona musi się bardziej zaangażować, bo to inaczej, poza tym musi być w formie, a dzisiaj się struła czymś. Ta struła, ona się życiem struła, wiesz, Darek? Gówniara jedna już tak mnie denerwuje, wiesz. To co, mam z nią zrobić jeszcze kilka lekcji? Wiesz co,
Może dajmy sobie spokój. No po co to ciągnąć na siłę? Szczerze? Bardzo dobra decyzja. No dobra, to lecę. Lecę, bo Ania czeka na mnie już w domu. To dzięki bardzo. No i marzenia się rozwiały, jak biały dym. Nie wiem, co ja sobie wyobrażałam, że Darek zrobi z Mirelki aktorkę. Co ja sobie wyobrażałam? Jola w oczekiwaniu na klientkę postanowiła wykorzystać czas na jedno ze swoich ulubionych zajęć. Kapłanka? Nie, no Ela, ta twoja Mirelka to żadna artystka będzie. Ona jest bardziej stworzona do bycia żoną i matką. I z tych kart to wyczytałaś, tak? Jola, wiesz, że ja w takie głupoty nie wierzę, a ty byś się za porządną robotę wzięła. Powstawiaj zdjęcia klientek na stronę, no. Dobrze, że przypomniałaś. Klaudia, weź, pomożesz mi z tym internetem. Ja to ciągle się jeszcze w tym gubię. Mój telefon tam leży. Dobra. Ach, te karty. Co? Te fotki, które robiłyśmy ostatnio. dobry. Dobry. Dzień dobry. Czy coś nie tak z kolorkiem? Nie, wszystko dobrze. Ja tym razem na paznokcie. Do Klaudii zapraszam. To proszę sobie usiąść, ja za chwilę przyjdę. Zdjęcia. Później te zdjęcia. Później? Dobra, później, zajmij się panią. Dzień dobry. Miałam nadzieję, że pani jednak nie przyjdzie. No dobrze. Jest pani pewna, że tniemy? Na krótko. Elunia, zobacz, jakie pani ma piękne włosy. To wszystko ścinamy. Tyle zostawiamy? Na Elżbietę Wrzosek. Jest pani pewna, tak? Tak, podjęłam już decyzję. Oj, szkoda takich długich włosów. No, ale Niech jak pani działa. Ja próbowałam już panią przekonać, no ale niestety pani nie dała się namówić na coś innego. Klientka wydawała się zdecydowana na tak radykalne cięcie. No wiadomo, włosy odrosną, ale trzeba bardzo rozważyć taką decyzję, żeby potem nie żałować. Pan Mieczysław odebrał auto z warsztatu i zaparkował na noc na parkingu pod blokiem. Ponownie doszło do dewastacji. Cały poobijany, powybijane szyby, lusterko złamane. I co, Mieciu, widać coś? Ernest? Też jestem w szoku, ale teraz wszystko jasne. No naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. Tak, bardzo. Miały być krótkie i są. Tylko o to mi chodziło. No ale zwracam honor, bardzo, bardzo pani do twarzy. Zapraszam do kasy. Ale ja jestem zadowolona z efektu. Naprawdę bardzo pani ładnie. Co do tych włosów, to jak tylko uda mi się je sprzedać, to się do pani odezwę, tak? Tak, oczywiście, zdaje się na pani. 70 zł, poproszę. Aśka, coś ty z siebie zrobiła! Boże, mamo, co ty tutaj robisz? Jechałam za tobą, ale nie zdążyłam. Boże, co ci strzeliło do głowy? Jak ty wyglądasz? Proszę się uspokoić, mamy klientki. To pani wina, to pani ją tak oszpeciła! Co? Ta kobieta chyba zwariowała. Proszę się uspokoić, bo zadzwonię na policję. Nie, to ja zadzwonię na policję, bo takie rzeczy powinny być karalne. To pani wina! Jak pani mogła? Jak ty mogłaś mi to zrobić? Mogłam i zrobiłam, bo to moje włosy i moje życie, mamo. Nie będziesz mną już dłużej rządzić. Za tydzień o tej porze będę już za murami klasztoru. Co? Co ty powiedziałaś? To, co słyszałaś, wstępuję do zakonu. O matko! O matko! Boże, mamo! Boże! Przepraszam. O Jezus Maria! Moja mama zasłabła, proszę wezwać pogotowie! Klaudia, idź po wodę, ja zadzwonię po pogotowie. Już dzwonię. Spokojnie, Aszka, co tu się dzieje? Paweł, moja mama zasłabła. Spokojnie, Trzeba tylko wezwać spokojnie. pogotowie. Proszę powoli oddychać, powolutku. Wszędzie mnie boli. Proszę napić się łyka wody powoli. Klientka zasłabła w salonie. Co za historia? Najpierw ta kobieta zrobiła swojej córce scenę przy naszych klientkach, a potem zemdlała. Trzeba mieć nieźle namieszane w głowie. Nie szczypię się z tym kijem, że też mu się chce. Nie ma co. Fajnych ma pan kolegów. A pan by się domyślił? I co ja mam teraz zrobić? I trzeba tę historię skończyć. Zresztą mówił pan, że on handluje dragami, tak? Jedzie pan do niego z tym autem, montuje kamerkę, włącza, no i coś się na pewno nagra. No ale co, tak na kumpla donosić? A co, chce pan go kryć, czy jak? Nie wiem, nic nie wiem. Ma pan dzieci? No nie mam, żona nie może. No dobrze, a ja mam. No ale teoretycznie, gdyby pan miał i gdyby pana kumpel sprzedawał ten syf dzieciom, no to co by pan zrobił? No macie panowie rację.
Trzeba coś z tym zrobić. Jadę do warsztatu Ernesta, trzeba z tym skończyć. No dokładnie. Dobrze, że klient chciał coś zrobić z tym swoim znajomym. No, palicho, że niszczył samochody, ale tych narkotyków nie wolno było mu odpuścić. Panie Rysiu, fakturkę potrzebuję za ten silnik diesla. Jaką fakturkę? No, miał mi pan dostarczyć. Ja dzisiaj wszystkie faktury wiozę do urzędu. Wyleciało mi z głowy. Zaraz pojadę do domu i przywiozę. No, zawsze coś. Nie, panie Rysiu, to ja pojadę z panem, no bo po pierwsze szybciej znajdę, a po drugie z pana domu mam bliżej do urzędu, dobra? No dobrze, umyję tylko ręce i możemy jechać. To ja czekam w biurze. Miejmy to z głowy, no. Dobra. Dobrze. Pogotowie ratunkowe udzieliło mamie Joanny pomocy. Kobieta nie wymagała hospitalizacji. Paweł odwiózł ją do domu, a następnie Joannę. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Po raz kolejny wyratowałeś mnie z opałów. Wygląda na to, że ostatnio to moja misja. No, faktycznie. Można powiedzieć, że trafiła ci się rola rycerza. Raczej szofera. Całe szczęście, że twoja mama dała się odwieźć, bo inaczej to... Dziękuję. Poczekaj. Pięknie ci w tej fryzurze. Trochę odważnie, ale pięknie. Paweł, ja... Nie, wybacz, Paweł. Nie mogę, przepraszam, ale nie mogę. Ale Asia, poczekaj. To, co mówiła twoja mama, to prawda? Chcesz iść do zakonu? Tak, to prawda. Dopinam ostatniej formalności i niedługo całkowicie zmieniam swoje życie. Nie chciałam ci mówić, bo pewnie byś nie zrozumiał. A może jednak zrozumiem. 2 lata temu miałam wziąć ślub. Wszystko już było gotowe. Suknia kupiona, zaproszenie wysłane. Mój narzeczony, Marek, rozbił się na motorze. Nie przeżył. We mnie też coś umarło. Kurczę, bardzo mi przykro. Wiara pomogła mi w najtrudniejszych momentach. Zrozumiałam wtedy, że to jest moja ścieżka. Przecież możesz to wszystko jakoś przemyśleć, zastanowić się nad tym, może zmienić zdanie. Daj nam szansę, Asia. Paweł, podjęłam już decyzję. Czekają tam na mnie. Dlaczego chcesz teraz wszystko zepsuć? Oj, Asia, no nic nie chcę psuć. Nie planowałem tego. Po prostu zobaczyłem cię, coś we mnie na nowo wróciło. Zrozumiałem, jak jesteś dla mnie ważna. I wiem, że ja dla ciebie też. Chyba nie zaprzeczysz. Paweł, ja nie mogę przez to przechodzić jeszcze raz. Po prostu nie mogę. Zostaw mnie w spokoju. Nie mogę tego obiecać. Będę o ciebie walczył. Zostaw mnie w spokoju. Daj nam szansę. Poczekaj, Asia! Seba, a co ty tutaj robisz? W ogóle jak ty wyglądasz? Co to za gajer? Mirelka, przyszedłem zadać ci pytanie. Jakie pytanie? Oszalałeś? Wstawaj! Czy zostaniesz moją żoną? Jaką żoną? Oszalałeś? Ale jak oszalałem? A co z naszym dzieckiem? Co ty sobie ubzdurałeś, człowieku? Zajmę się tobą i zajmę się małym. Naprawdę, wszystko się jakoś ułoży. Po prostu chodzi mi o to, żebyśmy byli po prostu taką, no wiesz, prawdziwą rodziną. Nie. Co ci strzeliło do łba? Ale posłuchaj, Mirelka, ja kocham ciebie, naprawdę i zawsze ciebie kochałem. I nasze dziecko też kocham. Zaraz. Jakie dziecko? Boże. Czyje dziecko? Jak to wasze? Mirelka, co to wszystko ma znaczyć? Nic to nie znaczy! A ty, Sebastian, zapamiętaj sobie raz na zawsze! Między nami nic nie ma, nie było i nie będzie! Mirelka, dziecko, no zaczekaj, no! Gratuluję, dziadziuś. O, piękne kwiaty. Tobie się chyba już nie przydadzą, co? Czy ja dobrze usłyszałem? Mirella jest w ciąży i nic mi o tym nie powiedziała? Nie mogłem w to uwierzyć. Kilka dni później pan Mieczysław przyszedł odebrać swoje auto z warsztatu kolegi. O, Mieciu, tak wcześnie? Co, jeszcze nie gotowy?
Nie no, gotowy, no. Co nie mam być gotowy? Dla ciebie zawsze gotowy. To ja spadam. Czekaj, tu mam klucze. Coś nie tak? Wszystko nie tak. Co się z tobą stało, Ernest? Jeszcze nie tak dawno był z ciebie porządny chłop. Stary, co ty mówisz? A to, że jesteś kłamcą i oszustem. Nielojalność wobec niej jeszcze bym cię wybaczył. Ale żeby truć te niewinne dzieciaki? Odbiło ci? Co ty gadasz? A co sprzedałeś temu chłopakowi? Policja zada ci to samo pytanie, jak zobaczył nagranie. Szpiegowałeś mnie? Nie miałem innego wyjścia. Mam jeszcze inne nagrania z parkingu przed domem. Jak kasujesz mój samochód. Mieciu, pogadajmy. Słuchaj, to przez hazard. Ja długi mam, nie panuję nad tym. Ja musiałem. Nie, nic nie musiałeś. Ale ja muszę ostrzec innych przed tobą. Tobie nie można ufać. Mieciu, no ile lat się znamy? Od zawsze się kumplujemy. Ty nie rozumiesz, to chwilowe jest. No popłynąłem, ale przecież się odkuję, oddam ci. Nie chcę twoich brudnych pieniędzy. Nie jesteśmy już kumplami. Cześć! Ty, stój! Gdzie jedziesz? To koniec, człowieku. Odpuść. Nie pogrążysz mnie, słyszysz? Nie taki baran jak ty. Jak pójdziesz na policję, to cię zabiję. Odpuść, człowieku. Matka Joanny postanowiła odwieźć córkę do klasztoru, mimo że nie może pogodzić się z jej decyzją. Jesteś pewna, że tego chcesz? Jeszcze możesz zmienić zdanie. Mamo, przecież wiesz, że nie masz na to wpływu. Wiem, wiele myślałam. Przepraszam cię za wszystko, córeczko. Miałaś rację. Za bardzo wtrącałam się w twoje życie. Ale może byśmy mogły to jeszcze jakoś naprawić. Mamo, nie tracisz córki. Po prostu będziemy się rzadziej widywać. No tak, ale to i tak trudne. Będę musiała się z tym jakoś pogodzić. Do widzenia, mamo. Będę się za ciebie modlić. Powodzenia, kochana. Asia, poczekaj. Paweł, co ty tutaj robisz? Twoja mama mi powiedziała, ale nie miej do niej o to pretensji. Nie możesz tutaj być, zabroniłam ci za mną Chciałem się chodzić. tylko pożegnać. No to cześć. Życz mi powodzenia. Asia, to się nie może tak skończyć. Paweł. Powiedz, że nic do mnie nie czujesz, to odejdę. Dlaczego tak to wszystko komplikujesz? Dlaczego? Jak to dlaczego? Dlatego, że cię kocham. Zawsze cię kochałem. Przecież wiesz o tym. Paweł, jest już za późno, to nie tak miało być. Daj nam szansę, przecież zawsze możesz tutaj wrócić, jak nam nie wyjdzie. Nie mogę, tam już wszyscy na mnie czekają. Asiu, nie możesz wszystkiego kontrolować. Przecież wiesz, że nie możesz. Skoro ja tutaj teraz jestem, to znaczy, że Bóg tak chciał. Ja nie mogę, Paweł. Przysięgnij, że nie chcesz tej miłości. Tej szansy, którą ona nam daje. Nie mogę. Przysięgnij, wtedy odejdę. Nie mogę, ale Paweł, posłuchaj. Joanna zdecydowała się dać szansę sobie i Pawłowi. Kobieta przyszła do salonu, aby przygotować się na kolejną randkę. No po prostu piękna jak z obrazka. Nie wydaje się pani, że kolor jest trochę zbyt krzykliwy? Podkreśla kolor pani oczu, jest pod kolor sukienki, no po prostu cud miód. Bardzo ładne. Też mam czerwone, tylko bardziej bordo i w macie. Ale naprawdę są przecudne. Idziemy zobaczyć, pani Czesiu. Właśnie, czerwone paznokcie świetnie pasują do krótkich włosów. I rewelacyjnie pani w tej fryzurze, naprawdę. Prawda, pani Czesiu? Oj, pięknie. Zrobię zdjęcie i wyślę twojej mamie. Joasiu, wiesz, jak ona się cieszy, że wam się udało z Pawłem. Ja też jestem bardzo szczęśliwa. Jest i Paweł. Nie mogłem się doczekać, więc przyszedłem wcześniej. Przepięknie wyglądasz, kochanie. W
W następnym odcinku salon Bella Ella przyczynia się do nawiązania znajomości. To dla Ojej, ależ z ciebie dżentelmen. Zaczęłam się nawet zastanawiać, żeby drugi raz wyjść za mąż. Niech pani tego nie robi. Czy klient warsztatu ściągnie problemy na właścicieli? Finałowy przekręt stulecia. Dagmara, to już nie są żarty. Idź na policję. Co Ryszard ukrywa przed Elżbietą? Wiem, że mnie zdradzasz z tą dziwką Wiolą.